Witajcie kochani. No tutaj już mamy od dzisiaj ostatnie podrygi zimy. Czuje się powietrze ciepłe. Śnieg topnieje. Już ziemia wchłania wszystko. Robi się powoli, kolorowo. Widać zieleń, żółć. Tak. Oj, natura się cieszy. Jeszcze raz zrobię rzut tego widoku. No, jest to ładne, prawda? W swoim rodzaju piękne. No. Założyłam czapkę, ale niepotrzebnie, ale już nie będę jej ściągać. Już zostanie na mojej głowie podczas tego spaceru. Co Wam chcę dzisiaj powiedzieć? A przede wszystkim zapytać Was, czy macie jakieś zwierzątko albo zwierzątka w domu? Napiszcie mi w komentarzu. Jeśli macie, to jakie? Ja jako dziecko zawsze miałam przeważnie psa, chomika, królika. Nawet jak byłam dorosła, to miałam królika. Na imię miała Penelopka. Jaki to był mądry królik. Do połowy biały, a druga połowa była tak jakby taka szarawa. To jest jakby kolor niebieski. Ale to było jak mieszkałam w Anglii 12 lat i zawsze jak budziłam się, to ona w klatce siedziała i patrzyła, kiedy ja wstanę, kiedy ja się obudzę. Ale fajna była. Ona miała dość dużą klatkę. Ona była na dzień otwierana i przyniosłam jej z lasu kawałek takiego pnia i zrobiłam jej tak troszeczkę jakby natury w pokoju. No ale tam też był ogród i też była wypuszczana do tego ogrodu, ale ona była jakaś taka troszkę strachliwa. Bo ja ją otrzymałam w prezencie już jako dorosłego królika. No i widocznie jakąś przeszłość miała. Być może człowiek zrobił jej jakąś krzywdę, czy zwierzę. Różnie bywa. W Anglii, no na pewno wiecie, że tam chodzi dużo lisów. No i zawsze uważaliśmy, żeby czasami jakiś się tam nie przyczaił. Ale kiedyś przyszedł. Słuchajcie, ale to nawet taki duży lis. Patrzę, siedząc w tym ogrodzie, idzie po płocie. Aż sama się, słuchajcie, przestraszyłam i nie wiedziałam, jak zareagować na początku. No ale oczywiście czujnik włączony. I kiedy ten lis zobaczył Penelopkę, słuchajcie, on normalnie zwiał. Żadnego zainteresowania. Ku mojej uciesze. No, ale wtedy pamiętam, wystraszyłam się, pomimo że zawsze pilnowałam i czuwałam nad jej bezpieczeństwem. Zobaczcie, jak tutaj ładnie ten biały płotek, domek biały. No, bardzo ładnie. No, mi się podoba. No. No i zawsze rano, słuchajcie, szłam szybko zrobić sobie śniadanie, a ona czekała. I zanim ja zjadłam, jej położyłam śniadanko, oczywiście ziarenka, jakieś tam warzywka, owoce.
i jadłyśmy razem. Wspaniałe chwile. Bardzo fajnie jest mieć zwierzątko w domu. Obcowanie z nim. Już nie wspomnę o psie czy kocie. O kurcze. Jest tak czasami śmiesznie. Wspaniałe zwierzątka. Wśród zwierząt bardzo dobrze chowają się dzieci, dorośli, na przykład samotni. Bardzo dobrze, kiedy mają właśnie ze zwierzęciem kontakt. Dorośli ludzie mają obowiązek, ale to jest taki bardzo przyjemny obowiązek, żeby pójść na przykład z psem na spacer do lasu, nad morze, na jakąś tam łąkę. No to jest po prostu coś wspaniałego, tak? A najlepiej mieć 2 zwierzątka. Minimum 2 zwierzątka. Bo nawet kiedy wychodzi się do pracy, to ten piesek czy kotek nie zostaje sam, tylko zawsze jest jakiś współlokator, prawda? Z tego zwierzęcego świata. No i jedno na drugie zawsze popatrzy, albo się razem pobawią. No i jakoś ten czas zawsze zleci im i nawet nie zauważą, kiedy właściciel wraca do domu. Zobaczcie, tutaj cieli drzewa. O. O, spójrzcie, tutaj starsza pani idzie też z pieskiem. No. O, i takie to widoki. Tu, gdzie idę. Tak. No i gdzie doszłam? Do mojego słynnego ala parku. Słuchajcie, no bo tutaj nie ma gdzie pójść. Ale to nic. Dla zaczerpania świeżego powietrza. Tu jest bardzo dużo drzew. Także miejsce jest jak najbardziej okej. Wskazane. No ja z racji tego, że jeszcze właśnie mam wyjazdy do pracy, no to nie mogę wziąć żadnego zwierzątka do domu. Ale jak już tak usiądę tak dobrze już na stałe na tyłku, to na pewno wezmę zwierzątko, ale zastanawiam się, czy 2 pieski, czy kotka i pieska. No właśnie. Ale to jeszcze jest do przemyślenia temat. No. Może na chwilę teraz taka bardzo smutna refleksja. Słuchajcie, ja po prostu nienawidzę i nie rozumiem tej ludzkiej bezduszności, kiedy na wsiach pies jest w budzie przykuty do łańcucha. Słuchajcie, to jest po prostu, że tak powiem, to jest bestialstwo. Ktoś, kto będzie słyszał, co teraz mówię i będzie oglądać mój film, to nie ma żadnego tłumaczenia, że pies ma miejsce w budzie. Sam schowaj się do tej budy, zamknij się i przykuj się na łańcuchu. Przecież ten pies też ma swój rozumek, tak? On żyje, to jest przyjaciel człowieka. Jak można przykuć do łańcucha psa? Albo też, co mi przychodzi na myśl, ptaszki w klatkach. No słuchajcie, to jest po prostu dla mnie nie do przyjęcia. To jest brak rozumu ludzkiego. Jak ptaszek może sobie siedzieć non-stop w klatce? Przecież jego natura jest taka, że on musi być wolny, tak? No dobra, ktoś powie, że papugi na przykład.
o, że mają duży dom, duża powierzchnia i że ta papuga zostaje na przykład wypuszczana i ona sobie fruwa po tym pokoju, czy tam jakimś tam pomieszczeniu, tak? Ale nie, moi drodzy. To jest po prostu tylko zaspokajanie waszych zachcianek. To jest ptak, który chce wolności. I tak właśnie się dzieje na tym świecie. No. Albo na przykład bezdomne, no jeszcze są bezdomne zwierzęta, bo ludzie, zwłaszcza w zimowym okresie, po prostu pozbywają się tych psów, albo pozbywają się ludzie też, którzy nie mają co zrobić ze zwierzęciem. Najpierw biorą i nie zastanawiają się, co będzie w przyszłości. Na przykład jadą na wczasy, albo wyjeżdżają za granicę i puszczają te psy, no oczywiście z dobrodusznością, w cudzysłowiu, że może akurat ktoś przygarnie tego psa czy kota, tak? To jest właśnie bestialstwo. To jest może za mocne określenie, ale to jest na pewno bezduszność i brak po prostu empatii u człowieka. No, nigdy nie będę tolerować takiego zachowania i zawsze będę to krytykować, negować. Dla mnie jest to nie do przyjęcia. No niestety. Ja jeszcze wracając do tych psów w budach. No nieliczne są takie sytuacje, bo widziałam też na własne oczy dwie sytuacje takie, że na przykład pies jest w ogrodzie i na przykład ma swoje takie pomieszczenie, ale to nie jest buda na łańcuchu, tylko dosłownie zrobione pomieszczenie dla tego psa, dość duże, gdzie on ma też tam swój wybieg, ale jest pod taką zamkniętą furtką. Ale on nie jest na łańcuchu. Także taka sytuacja jest jeszcze do przyjęcia, bo jeżeli na przykład właściciel jest sam, to też po tym ogrodzie, oczywiście ogrodzonym, puszcza zwierzę, które pogania sobie swobodnie po tym ogrodzie. No na przykład taką sytuację widziałam, dwie. I po prostu coś takiego to na pewno mnie nie zasmuciło. Przyjrzałam się temu dokładnie i dobra, jest ok. Ja mówię o tych psach biednych i to nie tylko, że szczególnie zimową porą. Letnią porą ten pies chce poganiać. Pobiegać. Chce spotkać się z innymi zwierzętami, tak? A on jest przykuty do łańcucha i całe życie w tej budzie. Ludzie, co się z wami dzieje? Ogarnijcie się w końcu, naprawdę. Ja wiem, że to jest temat taki o zwierzętach, ale przecież te zwierzęta to są tacy nasi dobrzy kompani życiowi. Ale no niestety nie wszyscy to rozumieją. Jest to przykre, smutne. No niestety. Co do kotów żyjących z właścicielem w mieszkaniu czy w domu. No w domu to wiadomo, jest przestrzeń, tak, no to ma gdzie sobie pohasać. A na przykład jeżeli jest to już mieszkanie w bloku, no to wiadomo, jest mniej tego miejsca, tak? Ale trzeba takiemu kotu też zapewnić jakieś warunki, żeby on jakoś spożytkował swoją energię. Musi być ten drapak dla niego, zawiesić na ścianach jakieś półeczki, żeby sobie poskakał po nich i na przykład na najwyższą szafę wskoczył.
O, tam to jest dla nich najlepsze legowisko. Posłanie, zrobić mu tam kojko, położyć podusie albo kocyk. I on tam ma swoje miejsce, taki kotek. A chyba wiecie, że koty bardzo lubią patrzeć też na wszystko z góry, prawda? No. No a o psie to już w ogóle nie wspomnę, bo z psem trzeba wyjść na dwór, pohasać, pospacerować, ale to jest bardzo dobre też, że dla człowieka musi być też ruch. No i ten pies niestety tego wymaga, sam dla siebie, jak i dla człowieka. I to jest wspaniałe. Fajnie będzie, jak napiszecie pod tym filmikiem komentarze, czy macie zwierzęta, jak to u Was wygląda z nimi. Wiecie co? Bo cały czas są jakieś innowacje, a to jakieś programy nowe, a to Facebook, a to YouTube wprowadza jakieś po prostu nowości i ja przypuszczam, że podczas wpisywania komentarzy będzie dostępna opcja, żeby wrzucić nie tylko komentarz, ale i fotkę. No czemu nie? Ja w ogóle jestem zdziwiona, że jeszcze nie ma tej opcji wprowadzonej. Ale tak czy inaczej, bardzo miło mi będzie z Wami podyskutować i wymienić się wrażeniami, opinią, spostrzeżeniami, myślami. No, chociaż tyle. Kogo ja widzę? Moje tutejsze zwierzątka, moje przyjaciółki kurki, ale dzisiaj nic nie przyniosłam im. Bo wiecie co, bo ja nie wiedziałam w ogóle, że wyjdę sobie na spacer. Ale już dupsko przyrastało mi znowu do krzesła i pomyślałam sobie, nie, wychodzę. Popatrzcie chwilkę. No, moje koleżanki. Co ty tam skubiesz w tej ziemi, powiedz? No, szukacie jedzenia, tak? Szukacie jedzenia. No. O, ta kurka weszła ze mną, a ja sobie tutaj przyszłam klapnąć troszeczkę. No, ale jakie tutaj fajne echo jest. Nie wiem, czy tutaj słyszycie. No. O, druga się skrada. Ale one są takie oswojone. No i słuchajcie, może ktoś z Was będzie chciał, żebym jakiś tam temat poruszyła, to napiszcie mi też w komentarzu. No, jest mi naprawdę niezmiernie bardzo miło. Słuchajcie, w ciągu 3 dni 3 subskrybentów mam więcej. O, jestem przeszczęśliwa, naprawdę. No. A to znaczy, że ludzie po prostu chcą mnie oglądać czy słuchać. A mi jest miło, jak ja mogę się z ludźmi podzielić właśnie. Ja jestem spontaniczna i to, co mi przychodzi do głowy, to chcę się właśnie tym dzielić z Wami. I fajnie, jak zalajkujecie mi jakiś filmik, komentarze, to już w ogóle jestem tak bliżej Was. No i to już jest takie już jeszcze fajniejsze. No, bo mam wrażenie, że jesteście ze mną tak już bardziej blisko. No, jakby w zasięgu ręki. Mój czas tutaj w Niemczech, w mieścinie Münchberg, dobiega końca. W piątek wracam do Polski. Jestem przeszczęśliwa, bo jednak to jest moje miejsce.
No, zawsze się czuję sentyment do własnego kraju, no i przede wszystkim do rodziny mojej kochanej, no, do ludzi, do tych twarzy, które mnie mijają idąc do sklepu, mieszkających właśnie w mojej miejscowości. I to jest właśnie bardzo przyjemne. Zawsze tęsknię zawsze tęsknię za moim krajem, bo tam mam swoje własne mieszkanie, mam swój własny kąt i tam jest mi dobrze. Zresztą tam, gdzie się pojawię, też jest mi dobrze, ale jednak w tym moim kraju jest mi jednak chyba najlepiej. No, no bo to moje. Rozumiecie mnie przecież, prawda? Myślę, że będę kończyć ten film. Po 20 parę minut nie chcę przedłużać, bo ktoś może słucha, ogląda, ale no może tak pomyśli sobie, że już zaczynam przynudzać na jakiś zadany temat. Więc słuchajcie, do usłyszenia. Życzę Wam, zawsze będę życzyć zdrowia, uśmiechu, życzliwych ludzi, dobrego każdego dnia. No i do zobaczenia i usłyszenia na następnym filmiku. Czekam na Wasze komentarze i ślę całuski.